tak ładnieje w takiej aranżacji. Jak pada deszcz, grzmi śniadanko na balkonie. Nie o wschodzie słońca, ale bardzo blisko. no, powiedzmy, że telewizja kłamie. Grzmi. I takie śniadanko jemy zawsze w towarzystwie kotów. Oj. Które tu są wszechobecne. A przyjazne są niemiłosiernie. No najchętniej chciałyby, żeby je spakować do walizki. Tak jak na wyspach jest z reguły, że jak leje na wyspie, to już leje. A tak to przez ten tydzień te deszcze i burze nas jakoś omijały, ponieważ były na morzu. Może nie mogą, Zabijesz mnie. może nie mogą po prostu celować. Zaczyna grzmieć, padać. Nie wiadomo skąd tyle os się wzięło, bo nigdy nie było. A wczoraj był jeszcze szerszy Dla odmiany. dla odmiany. Czyli przyjechaliśmy do Cassiopii, takie miasteczka na północnym wschodzie Korfu. Miasteczko takie z cypelkiem, który wychodzi na Ksamil w Albanii. Tak, tak naprawdę można to wpław pokonać, myślę, tę odległość. No tylko trzeba być dobrym pływakiem. No na pewno. No, myślę, że na jakimś pontonie czy czymś tam spokojnie dałoby radę. No pływają tu promy, to można się spokojnie dostać do Ksamil promami. Zresztą bardzo dużo Polaków przylatuje tutaj do Korfu, ponieważ w Ksamil nie ma lotniska, jest tylko w Albanii, tylko w Tiranie, więc ludzie przylatują na Korfu i promem dostają się do Ksamil, do Sarandy, do Albanii. No i myślę, że to też jest jedna zaleta, że można dwa kraje za jednym razem zrobić. Typu przylecieć tutaj na 2 tygodnie i tydzień spędzić na Korfu, a tydzień w Albanii na przykład. To myślę, że jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Biletów nie powinny być jakieś tam drogie, a sam przelot na Korfu, no zapłaciliśmy jakieś, no nie wiem, tam 500 zł za 2 osoby, czy 400, już nie pamiętam. Ja, wiesz co, rozproszyłam się, bo patrzę na tych snurkujących ludzi tutaj i dociera do mnie cały czas ta feria barw po prostu, która płynie z dna. Ta woda jest różnokolorowa. Ona jest pięknie błękitna, zielona. I wszystkie kolory tęczy. No niesamowite. No przede wszystkim to jest zaleta i wada plaż kamienistych. Bo nie ma tu piaszczystych, a wszystkie te plaże kamieniste są właśnie takie, że woda jest przezroczysta. Widowiskowe. Tak, Widowiskowe. spektakularna. Wręcz. Tak, spektakularne i widowiskowe. Zresztą nagraliśmy to też troszeczkę z drona. Troszeczkę będzie przebitek taki właśnie z tych plaż. A my idziemy dalej na Cypelek, który jest najbliżej położony Albanii.
Jesteśmy na Korfu, na najbardziej zielonej ze wszystkich greckich wysp. Czemu? Po 450 lat okupowali tę ziemię Wenecjanie, zasadzili tu mnóstwo oliwek, tak samo jakieś drzewo cytrusowe, jak ono się nazywa, kanwat. Nie, ono się nazywa kumkwat. A, kumkwat. I Korfu jest jedynym miejscem w Europie, w którym ten kumkwat rośnie. No i można oczywiście go tutaj kupić we wszystkich lokalnych sklepikach jako pamiątkę z pobytu na Korfu. No i będzie to na pewno wyjątkowa pamiątka, w związku z tym, że tylko tu można dostać. No dostaliśmy taki owoc od gospodyni naszej, kandyzowany w jakimś tam miodzie, bardzo słodki. No smakuje, oryginalny ma smak, no nie ma to smaku pomarańczy. Taka okrągła kulka jak na wiśnia, duża czereśnia. Albo maleńka morela, bo to jest cytrus, jedyny cytrus, który można zjadać ze skórką. To tak z ciekawostek. Pomarańczy, mandarynki nie zjemy, a to jest jedyny cytrus, który można zjeść ze skórką. I on właśnie tak jest kandyzowany w formie właśnie pełnej z całym No, czym jeszcze nas Korfu zaskakuje? No mnie mega zaskakują, jednak mimo wszystko, i to się będę pewnie powtarzać po raz kolejny, wszystkie te miejscowości, które znajdują się w górach. Dla mnie to jest urok. Ja nawet nie wiem, jak to nazwać. Dla mnie to jest mega. No, mnie zaskakuje przede wszystkim tutaj ta zieloność tych wysp. W porównaniu do tej Albanii, która jest po drugiej stronie, jednak widać tu rękę człowieka, który zasadził tu mnóstwo drzew właśnie oliwkowych, cytrusowych. Typu spotykamy tu pomarańcze, cytryny. Wiele jest tych drzew i naprawdę ta wyspa na przykład po wczorajszym nocnym deszczu wygląda bardzo, bardzo zielono. Do tego dokładamy zieleń i błękit wody. To myślę, że naprawdę jest to dobre miejsce na urlop, na pewno też na zwiedzanie, na aktywne zwiedzanie dla trekkingowców. Powiem szczerze, jest tu kupa miejsc do chodzenia. Podziwiam tych ludzi, którzy wchodzą tutaj na te szczyty, kręte drogi, gdzie auta ledwo się mijają, a oni jeszcze tam gdzieś tam sobie chodzą. No przede wszystkim też jeszcze musicie spróbować wina, tak? No, próbowałem Wam pokazać naszą kolację. Jedną. Pomidorki, cebulka, serfeta. No serfeta jest tu dostępny chyba we wszystkich możliwych konfiguracjach, tak samo jak i oliwki. Zarówno saté w sosach ostrych, łagodnych, ciemne, jasne, zielone. Wszystko jest tutaj dla turystów, pod turystów. Tak, poza tym ten serfeta ma też dla mnie zupełnie inny smak. Może dlatego, że ja mam kubeczki smakowe wyczulone na kozy. I ten serfeta dostępny tutaj jest z mleka koziego, no więc, ale on smakuje tutaj ok. Tutaj jest całkiem dobrze. To tak jak wino, tak? Które w domu niekoniecznie mi smakuje. A jak wyjeżdżamy czy do Grecji, czy do Włoch, to zupełnie inny smak ma. Ten klimat dopełnia całości. Lepiej to smakuje na naszym balkoniku, tak? Na naszym tarasie, gdzie możemy spokojnie sobie tam usiąść i 2 kieliszki wina wypić. Jest jeszcze jeden trunek, którego musimy spróbować, który tutaj przywieźli Anglicy, ponieważ tutaj było bardzo dużo wpływów, tak? Nie tylko wenecjańskie, ale były też jakieś brytyjskie kolonie. No brytyjskie, no bo Korfu jako miasto jest bardzo mocno naznaczone tym wpływem właśnie Anglików. No to musimy spróbować piwa imbirowego, które właśnie przywieźli tutaj Anglicy i też jest takim specyfikiem, taką No ale piwo lokalną. imbirowe na takie gorąc, tak? No w tej chwili jesteśmy w październiku i jest około tam 25-7 stopni w cieniu. Ja będę testerem, a Ty będziesz prowadził auto. I pot będzie spływał z nas. No dobrze, spróbujemy, zobaczymy.